Czyli na przykład, drogie panie, jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasz partner jest potencjalnie dobrym kochankiem, wystarczy popatrzeć w piśmie po ogonkach. To jest sztuczka, którą wam proponuję, drodzy menadżerowie. Sztuczka polega na tym, proszę cię, to jest dla mnie ważne, ale może mi umknąć. Kiedy zrobisz, poinformuj mnie o tym, czyli robimy odpowiedzialnego za dostarczenie efektów zadania naszego pracownika. Bo często się zdarza, że my komuś każemy pilne i po miesiącu sobie przypominamy. To jak się czuje pracownik, kiedy to miało być pilne, a po miesiącu dopiero sobie przypomniał? Więc kiedy my prosimy, to po pierwsze, wiemy, że ktoś zrobił, możemy go zweryfikować i sprawdzić to polecenie, wiemy, że zwolniły się zasoby i zarazem mamy szansę, kolejny punkt, do celebracji, czyli pochwalenia, zachwycenia się, dodania swoich uwag, etc. Na przykład Granat u Wojtka, Krawat, mówi, nadaje się na szefa przełożonego, to przecież oczywiste. Czyli taka tęsknota za władzą i pozycją. Czy to są wady? Nie. One po prostu powodują, że wybieramy jakiś kierunek naszych działań, naszej przestrzeni. Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj przed nami dr Dariusz Tarczyński. Cześć Darku. Cześć, dzień dobry. Witamy Cię serdecznie. W wielkim skrócie, ekspert psychologii biznesu i komunikacji. Podzielimy się bio Darka imponującym, bo jest również autorem kilku książek, bardzo ciekawych. Część to nawet no, takie białe kruki, można powiedzieć. Ale tym podzielimy się w opisie odcinka i skierujemy Was na odpowiednie tory. A dzisiaj chcielibyśmy przejść do arcyciekawego odcinka. Zapraszamy. Darku, chciałbym zacząć od pierwszego pytania. My znamy się też i miałem tą przyjemność, że szkoliłeś mnie, kiedy pracowałem jeszcze w korporacji, którą serdecznie pozdrawiam, kiedyś Euler Hermes, dzisiaj Allianz Trade. I tam się poznaliśmy wiele lat temu. I chciałbym zacząć od tej psychologii biznesu, która no, jest Ci absolutnie bardzo bliska. I część naszych widzów przekazała nam pytania, które chcielibyśmy zadać. I w psychologii biznesu chcielibyśmy się skupić na tym, jakie są kluczowe błędy w komunikacji interpersonalnej, jakie popełniają menadżerowie i przedsiębiorcy, które mogą osłabić ich autorytet lub skuteczność zarządzania i jak ich unikać. Kilka rzeczy, kilka wątków. Powiem tak, jeżeli chodzi o autorytet, to autorytet nie zdobywa się w ten sposób, że na przykład mówimy sobie per pan, per pani. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma, że ludzie cię szanują, że podchodzą do ciebie z szacunkiem. A jak zdobyć szacunek? Również okazując szacunek drugiej osobie. Najczęstsze błędy, jakie ja dostrzegam, jeżeli chodzi o budowanie swojej pozycji mocy, to jest ze strachu przed tym, że mogą mnie pracownicy źle oceniać, albo mogę wyjść w ich oczach słaby, jest taka nadproduktywna potrzeba udowodnienia swojej wyższości. Na przykład, jeden z podstawowych błędów komunikacji jest taki, że my oskarżamy pracownika, że coś nie zrozumiał. Zasada jest taka, za komunikat zawsze odpowiada nadawca komunikatu, a nie odbiorca. Zawsze. Więc jeżeli pracownik nie zrozumiał, to jest to twoja wina. Jeżeli ja poprowadzę szkolenie i pytają mnie, czy to była trudna grupa, ja mówię, nie rozumiem pytania. Nie ma trudnych grup, tylko są niewłaściwie przygotowani trenerzy. To nie jest odpowiedzialny odbiorca. Ja jestem odpowiedzialny. Zresztą, jak wspomniałeś, pamiętamy to szkolenie, mówiłeś, że miłe. Jak pamiętasz, że jestem trenerem prowokatywnym, więc nie zawsze miało być wygodnie i miło. Ale wtedy nie było miło i nie Tak. było wygodnie, absolutnie. To... Natomiast, żeby proces się zakończył na końcu, żebyśmy stwierdzili tak, coś zrozumiałem, coś wyniosłem, coś mi się przyda, to jest dla mnie kluczowe, a niekoniecznie to, że będzie miło albo że będzie mnie ktoś lubił. No, większość była zbuntowana. W ogóle co ty opowiadasz? W ogóle, chłopie, no daj spokój, tak? I nagle się okazywało, że przechodziliśmy, to było takie, ja bym to z własnych doświadczeń powiedział, to było takie przełamanie, czy złamanie, czy puszczenie jakiejś takiej tamy, takiego wiesz, wyparcia i faktycznie zatrzymania się, zastanowienia się nad sobą i próby wzięcia tego, co chciałeś gdzieś tam przekazać. Więc
Często mają problem właśnie menadżerowie z tym, że próbują zrobić siłowo, przeforsować swoją na przykład wolę. Ja bym powiedział tak, to jest takie przesuwanie granic, w którym informujemy, mówimy, czego oczekujemy, pytamy, co o tym myślisz i dopiero przechodzimy dalej. Najczęściej to poczucie sprawczości i poczucie władzy u menadżera powoduje to, że traktuje bez szacunku i trochę jak niewolnika swojego podwładnego. Najzabawniejsze, jak czasami rozmawiam z menadżerami, oni narzekają na swoich przełożonych, a ja wtedy pytam ich, pomyśl, czy przypadkiem, gdybym ja rozmawiał z twoimi podwładnymi, nie mówiliby tych samych uwag. Pracowałem nad tym kilka lat, proponuję swój sposób wydawania poleceń, więc może się przyda słuchaczom, a właściwie widzom. On ma kilka punktów, ale powodują, że na przykład unikamy błędów i budujemy swoją pozycję. Więc kiedy chcemy wydać polecenie związane z nowym zadaniem, to najpierw opisujemy sytuację. Czyli Wojtku, Tomku, sytuacja jest taka, żeby nasz podwładny widział naszymi oczami problem. Potem mówimy, dlaczego ty. Ponieważ kiedy dostaje polecenie pracownik, od razu myśli, dlaczego ja. I co byśmy nie mówili później, to już do niego nie dociera. Więc najpierw mówimy, dlaczego ty. Z uwagi, że nie mam nikogo pod ręką, albo z uwagi na to, że jesteś w tym najlepszy, to już każdy menadżer sobie sam wymyśli powód. Ale powód musi być podany, żeby człowiek... Aha, i dopiero punkt trzeci to polecenie. Chciałbym, żebyś to zrobił. I to nie jest koniec. Tak, słucham, Tomku. W tej właśnie kolejności. Tak, w tej kolejności. Polecenie jest dopiero trzecim elementem. Ja naprawdę, żeby znaleźć sposób, żeby była właściwa komunikacja, ja szukałem najlepszych alternatyw i wyszedł mi taki model. Punkt czwarty jest, co o tym myślisz? Czyli pytanie otwarte. Nie, czy zrozumiałeś, bo pracownik zawsze powie tak. No nie pokaże, że jest głupi. Więc menadżerowie często zadają pytanie zamknięte, które jest, przepraszam, świadczy raczej o ich umiejętnościach, a nie o tym, że pracownik przecież klepnął, że tak. A co miał zrobić? Jednak potrzeba znacznie większej odwagi, żeby powiedzieć, że nie zrozumiałem. Więc co o tym myślisz? I pracownik wtedy ma możliwości i szanse, żeby wszystkie wątpliwości swoje przekazać. To jest jego ten kawałek, ten moment dla niego. Bo potem nie może się tłumaczyć dla czegoś, bo przecież daliśmy mu pole do popisu. I jeżeli ustalamy, że on chce, to wiemy, czy ściemnia. Czy naprawdę by chciał. No, ale może powiedzieć, ale Bartek mi powiedział coś tam. My już wiemy, jakby się tłumaczył, gdybyśmy zadali pytanie zamknięte. Zrozumiałeś tak. Potem przychodzimy, czemu nie zrobione? No bo Bartek powiedział. Więc dajemy tą szansę. Co o tym myślisz? On przedstawia za, przeciw albo mówi chętnie. Czyli ustalamy nasze pozycje. Uwaga. Punkt kolejny, 5 już. Jak chcesz to zrobić? Pamiętam, mam takiego kolegę, który jest wydawcą i to nawet całkiem sobie nieźle radzi, wydawcą gazety. I on mówi, Darek, mówię do dziewczyny, co chce. A ona mówi tak, tak, tak. A potem robi zupełnie coś innego. Co ja mam zrobić? Ja mówię, wiesz co, Jan, jest takie magiczne określenie. Pani Basiu, pani Ilono, pani Iwono albo panie Piotrze, jak chce pan to zrobić? I on mówi, sprawdzę. I potem, jak żeśmy się znowu przy kawie spotkali, mówi, Darek, to jest rewelacyjne. Okazało się, że oni kosmicznie nie rozumieją tego, o co mi chodzi. No właśnie sprawdzamy sposób myślenia pracownika. Dlaczego? Bo wiemy dzięki temu, czy zrozumiał, czy idzie tak jak w swoim myśleniu, tak jak my byśmy chcieli, ale może jego pomysł nawet jest lepszy od naszego rozwiązania problemu albo zadania. No super. Czyli jak chcesz to zrobić? Kolejne pytanie, na kiedy chcesz to zrobić? Ponieważ my najczęściej od razu podajemy czas. Czyli chcemy właśnie być tymi władczymi. My o wszystkim decydować. Bzdura. Kiedy pytamy, na kiedy to zrobisz, to zapraszamy do współuczestnictwa w projekcie.
Człowiek się czuje współautorem, bo on decyduje też o czasie. Pytamy go o zdanie. Tak. I może się okazać, że on nawet poda czas krótszy, niż byśmy my chcieli. A jeżeli będzie dłuższy, to mamy wtedy pole do negocjacji. Wojtku, nie da rady, musimy to zrobić na czwartek. Możemy wtedy oczywiście dodać, co oczekujesz z mojej strony, jakiej pomocy, żebyś zdążył na czwartek. I to jest zupełnie inna rozmowa. I kolejny punkt, o którym się często zapomina i powiem, to jest sztuczka, którą wam proponuję, drodzy menadżerowie. Sztuczka polega na tym, proszę cię, to jest dla mnie ważne, ale może mi umknąć. Kiedy zrobisz, poinformuj mnie o tym. Czyli robimy odpowiedzialnego za dostarczenie efektów zadania naszego pracownika. Bo często się zdarza, że my komuś każemy pilne i po miesiącu sobie przypominamy. To jak się czuje pracownik, kiedy to miało być pilne, a po miesiącu dopiero sobie przypomniał? Więc kiedy my prosimy, to po pierwsze, wiemy, że ktoś zrobił, możemy go zweryfikować i sprawdzić to polecenie, wiemy, że zwolniły się zasoby i zarazem mamy szansę, kolejny punkt, do celebracji, czyli pochwalenia, zachwycenia się, dodania swoich uwag, etc. I to jest kompletny system wydawania poleceń dotyczących nowych zadań. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. No pięknie podsumowane. Jest spięte klamrą. To, co mnie interesuje też z przyczyn takich osobistych, ogromne wrażenie na mnie zrobiła książka, chyba pionierska, Zrozumieć człowieka z wyglądu. I w zasadzie co to jest sztuka czytania ludzi, może na polu trochę biznesowym i takim po godzinie 16 na polu na przykład randkowym, to widzowie chętnie by się dowiedzieli, co to jest w ogóle i może kilka przykładów. Jak można to na wykorzystać? objaśnienie. Znaczy, analizy z wyglądu wymyśliłem kilkadziesiąt lat temu, bo jak człowiek jest młody, to jest trochę bezczelny. Zawsze byłem fanem technik projekcyjnych psychologii. W tej chwili głównie pracujemy na psychologii. Ja na uczelni dostrzegam, że właściwie się głównie pracuje na technikach metrycznych, czyli to są testy, które trzeba wypełnić. Potem tak naprawdę to komputer obrabia, dostajemy wynik. To są dobre testy zestandaryzowane, natomiast są jeszcze pewne niuanse, które są ważne z punktu widzenia naszej osobowości, których dany test nie zrobi, albo trzeba ich zrobić kilkadziesiąt jednocześnie. Technika projekcyjna to jest taka technika, w której traktujemy każde nasze zachowanie jako pewną formę projekcji. Czyli przeniesienia, czyli na przykład jeżeli ktoś chodzi w sposób bardziej zdecydowany a propos mowy ciała, to traktujemy, że on jednak jest również bardziej zdecydowany w podejmowaniu decyzji, w działaniach, etc. Jeżeli no na przykład jeżeli spojrzymy na to szerzej, to techniki projekcyjne dlatego są wypierane i są mniej atrakcyjne w tej chwili na rynku, ponieważ tutaj jest raczej relacja mistrz-nauczyciel. Czyli za standaryzację pewnego sposobu rozumienia odpowiada nauczyciel. Czyli to mogą być grupy na przykład 15-20 osobowe, nie większe. Tego nie można nauczyć na auli. To jest mistrz i uczniowie. Ale to jest kosztowne. Więc powoli i są techniki projekcyjne wypierane. Ale kiedyś wymyśliłem sobie, że skoro jest coś takiego jak mowa ciała w technikach projekcyjnych, czyli na podstawie zachowań. Notabene bodajże pierwszy raz o mowie ciała, nie wiem czy Państwo wiedzą, opisał to Klages. A Klages był jednym z najważniejszych grafologów, psychografologów w Niemczech. I on opracował technikę, którą po wojnie się nazywało body language, ale on ją wymyślił wcześniej i była wykorzystywana przez hitlerowców, przez niemieckich nazistów, jako w takiej organizacji Hitlerjugend. Więc trochę stało się to niewygodne. Teraz traktujemy to w inny sposób, ale prapoczątki to są wtedy. I on ładnie opisał po prostu, jakie są zachowania, co więcej, czyli przez wymuszenie działań w mowie ciała wymuszasz sposób Zmianę myślenia. zachowania. Tak jest. Ale to dlatego to zrobił, bo to zrobił jako grafolog. Nie mówi się o tym, ale zmiana cech pisma powoduje, że również wpływamy na siebie.
Kiedyś we Francji, bo właściwie ojczyzną grafologii na przykład jest Francja. Pierwszy to był taki zakonnik Jean-Paul Michon, chyba tak powinno się wymawiać. I on stworzył podwaliny pod współczesną grafologię, traktując to jako projekcję. Czyli jeżeli masz bardziej zamaszysty, dynamiczne pismo, to jesteś bardziej zamaszysty, bardziej dynamiczny, bardziej taki, powiedziałbym, gwałtowny, szalony. Więc na przykład u Klagesa jest to pięknie napisane, jak biegnący do talerza gorącej zupy. Więc ten, kto się tak biegnie, czyli pochyla się w prawo, to jest ten ekstrawertyk. Ten, który już czeka w kolejce, bo wie, że przed nim jest tylko jedna osoba, to jest ambiwertyk. I ten, który już się poparzył i odchylił, czyli pismo w lewo, jest introwertykiem. I po prostu są takie proste rzeczy. Na przykład w grafologii mówi się, że jak dzielisz pismo na 3 części, to norma, taka powiedziałbym ogólnoeuropejska, jest 1:1:1, czyli elementy nadlinijne, dukt, czyli część środkowa i podlinijne, mają te same proporcje. Ale już na przykład jeżeli podlinijne, które odpowiadają za sferę intymną, za naszą sferę seksualną, na przykład są wyraźnie dłuższe, to już wiemy, że ktoś ma potencjały w sferze intymnej powyżej średniej. Czyli na przykład, drogie panie, jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasz partner jest potencjalnie dobrym kochankiem, wystarczy popatrzeć w piśmie po ogonkach. No to Jeżeli ciekawe. chodzi o wygląd, tak samo możemy go interpretować. Dlaczego? Bo my wybieramy nasz wygląd. Czym się różni technika projekcyjna od wróżby? Że w projekcji to ty decydujesz, wybierasz, co wolisz. Myślę, że wszyscy pamiętają, jak mieli naście lat, szukali własnego charakteru pisma. Czyli szukamy, jak chcemy pisać. To są nasze wybory, co nam się bardziej podoba, co mniej. W wyglądzie jest podobnie. Na podstawie tego, jakie mamy wybory, zresztą u pani na przykład jest często tak, że sobie nawet przygotuje strój, ale na drugi dzień wstaje i mówi, nie, ja tego w życiu nie założę, ja muszę mieć jednak To nie mój kolor na dziś. Tak, ponieważ na przykład kolory często mówią o zainteresowaniach i mówią o nastrojach. Na przykład brązy, jak u ciebie, Tomku, raczej oznaczają, mogę tak wprost mówić, czyli będzie to tak, lęk przed przyszłością, ucieczka w zajęcia w pracę, bo mam trudniejszą sytuację w domu, nie wiem, jak ją rozwiązać. Na przykład granat u Wojtka, krawat, mówi, nadaje się na szefa przełożonego, to przecież oczywiste. Czyli taka tęsknota za władzą i pozycją. Czy to są wady? Nie. One po prostu powodują, że wybieramy jakiś kierunek naszych działań, naszej przestrzeni. Wydaje mi się, że ty możesz czasami za dużo pracować, a Wojtek z kolei mówi, jeszcze nie przyszła moja szansa, ponieważ mam sny o potędze. Czyli ja dopiero wam kiedyś pokażę, co ja osiągnę. I to w sensie raczej takiej prestiżu i pozycji i nie będę zdziwiony, kiedy to rzeczywiście się stanie. Bo to nie oznacza, że to jest możliwe czy niemożliwe, ale znowu się fokusujemy w tym kierunku. A mam jeszcze inną koncepcję, którą wymyśliłem też kilkanaście lat temu. Ona nazywa się w tej chwili zasadą 81%, która mówi, że właściwie wszystkie swoje potrzeby i cele możemy zrealizować minimum na poziomie 81%. Więc powiem wam tak, dla mnie życie jest niesamowitym, barwnym, wspaniałym przedsięwzięciem, w którym warto uczestniczyć. I jesteśmy jakby artystami, którzy sami w dużym stopniu malują swoje życie. Ale co ciekawe, bo nawet to może się też przydać komuś, kto buduje zespoły i rekrutuje. Nawet napisałeś wprost, że brodacz w firmie to jest często zarzewie buntu. Może nie zarzewie może buntu, być. tylko buntownik, czyli jak wszyscy mówią zrobimy, to on powie, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Taki, powiedziałbym, buntownik, taki cenzor też może być przydatny. Ale generalnie raczej polecam zarośniętym założenie własnej firmy. Ponieważ nie lubią być podwładnymi. Nie lubią, kiedy ktoś nad nimi ma władzę. Dlaczego? Ponieważ zarost, tak historycznie jak popatrzymy, to jest kojarzony z buntownikiem, z filozofem, z rewolucjonistą. Ale makler giełdowy raczej jest traktowany jako gładko wygolony. Czym się różnią? Buntownik nie zgadza się na system. On szuka własnego systemu. A gładko wygolony, tak jak ty na przykład, Wojtku, zaczyna rozumieć system i go wykorzystywać.
Więc ja powiem, jako tandem, jako team, to jesteście super. Ponieważ każdy z was może do tego teamu dodać wartości, które dostrzega, a druga strona może nie zobaczyć. Zresztą nie tylko biznesowo, ale nawet powiedziałbym matrymonialnie ludzie się dobierają na zasadzie przeciwieństwa, nie podobieństw. Znaczy uważam, że najlepszy wspólnik ogólnie to powinna być osoba zupełnie inna niż ja. Tak, bo my Bo się uczymy od uzupełniamy siebie. się wtedy, Tak, my się od siebie uczymy. Więc jeżeli chodzi o wygląd, to powiem tak. Często mnie pytają, czy ja analizuję ludzi. Mówię nie, jak jestem zapytany, to powiem, a tak to mnie to nie interesuje. Chyba że ktoś się dziwnie ubierze, czyli jeszcze zrobi dodatkową manifestację. Przypomina mi się, jak rozmawiałem z jedną z takich coacherek, trenerek, i akurat pasowały kolorystycznie jej kolczyki do reszty i to mówiłem nie jako interpretator wyglądu, tylko tak powiedziałem, że ma fajne kolczyki. A ona mi powiedziała, a czy ty wiesz, że one mówią też o mojej, może nie zainteresowaniach, ale o moich preferencjach dotyczących życia seksualnego? Ja mówię, wiem, bo tak się składa, że ja kilkadziesiąt lat temu to napisałem w książce. Wiele takich właśnie jak zarost, jak kolczyki, jak podejście do butów, jak interpretować nasze buty. Wiele rzeczy często słyszę od kogoś i się uśmiecham, bo ja 30 lat temu popełniłem taką książkę i przyznam się, że było mi się trudno z nią przebić. Ja do tej pory jestem wdzięczny, kiedy przyszedłem wtedy w mieście Łódź do profesora Skłodowskiego, który wykładał na uczelni, która teraz się nazywa SAN, czyli Społeczna Akademia Nauk. Jeszcze do tej pory jestem jej wykładowcą. I mówię, że mam taką koncepcję, a on mówi, panie Darku, ja akurat mnie interesuje tak zwana psychologia wyrazu, więc chętnie tę książkę przeczytam. I po tygodniu, kiedy przyszedł, on już mówił do mnie, drogi kolego, on powiedział, to jest bardzo interesująca koncepcja. Styl jest taki sobie napisana, ta książka, to muszę się, bo ja ją pisałem w pośpiechu. Czy ona jest dalej dostępna? No, trzeba by po prostu napisać maila do mojego biura i tak, ja ją po prostu... Czy będziemy mogli zamieścić w opisie? Bardzo proszę, Super. bardzo proszę. I tak naprawdę był pierwszym autorytetem, a wtedy był przewodniczącym PTP-u na województwo łódzkie i on powiedział, to jest sensowna koncepcja. Natomiast większość psychologów potraktowała przynajmniej w tamtym czasie tę koncepcję jako bzdurę, ale przyznam się, że minęło kilkadziesiąt lat i coraz, ja nie wiem, czy nie nawet wszyscy psycholodzy, widzą, że jest korelacja między wyglądem a osobowością. To się zmieniło, także fajnie. No zresztą nawet sam zwrot, drogi kolego, już świadczy o pewnym uznaniu. Tak. Tak. absolutnie. Dlatego profesor Skłodowski mnie zaprosił na uczelnię. Zresztą najpierw poprowadziłem w jego imieniu parę zajęć i powiedział, panie Darku, ja pana proszę, żeby pan przyszedł do naszej uczelni, bo pan daje wartości, które są te praktyczne, te umiejętności, których brakuje naszym studentom. Darku, masz bardzo dużo doświadczeń, pracowałeś naprawdę z największymi korporacjami i chcielibyśmy skorzystać z tej wiedzy i doświadczenia. Akurat jesteście w biurze, gdzie obok, pamiętam, nie wiem czy jeszcze jest, ale była taka firma ubezpieczeniowa i pamiętam, proponowałem im zmianę standardów, bo oni zaczynali sprzedaż ubezpieczeń przez telefon jako pierwsi. I przyznam się, że tam wiele rzeczy było takich, że włos mi na głowie się jeży, mówię, że tak nie można, bo to straszy ludzi. I przyznam się, że jedną z rzeczy, które na przykład uczyłem ich też zachowań i tak a propos przypomniało mi się, jak mówiłem, wiem, że wszystkich was uczą, że przez telefon trzeba się uśmiechać, bo uśmiech słychać przez telefon. Ale ja odsłuchałem wasze rozmowy i panowie, wy macie zabronione, żeby w pierwszych sekundach się uśmiechać. Oni, jak to? I pamiętam, jak grupa, którą miałem szkolenie, mówią, dobrze, to w takim razie my to przetestujemy, bo jeszcze zostajemy i robimy telefony. I kiedy się znowu z nimi spotkałem po 2 tygodniach, oni powiedzieli, Darek, sprawdziliśmy, wzrosła nam sprzedaż i wiarygodność, czyli rozumiem o 30%. Tylko dlatego, że się nie uśmiechali w pierwszych sekundach. To nie chodzi o to, żeby się nie uśmiechać. Ale mężczyźni. Mężczyźni.
Ja często mówię, że zapominamy o tym, że są różnice jednak płciowe w naszej kulturze nadal istotne. Wyobraźmy sobie, że przychodzicie panowie albo wasze małżonki, wasze partnerki do mechanika i on wchodzicie, witacie się, on od razu się uśmiecha, mówi: co mam naprawić? Już wiemy, że to jest fałszywy i podejrzany. Panowie w naszej kulturze najpierw muszą się zmierzyć trochę wzrokiem. Zanim się obcy będą Tak. wymieniać uśmiechami. Zanim się, to musimy się zmierzyć. I te 2 sekundy są ważne, więc ja mówię: odbierasz, dzień dobry, przedstawiasz się na poważnie, ale już chwilę potem możesz się uśmiechać. Wzrosło mi o 30%, tym bardziej, że po głosie było słychać, że to są młodzi panowie, bo to byli często studenci. I to była taka rada, nie wiem, czy kontrintuicyjna, ale sprzeczna z tym, czego ich uczyli. No właśnie, znaczy dla mnie ona nie jest, ona jest To logiczna. znaczy, ona jest logiczna na tym punkcie, o Więc którym mówisz. ja powiem tak, w wielu książkach o sprzedaży po prostu one są niestety błędnie napisane. Nie bierze się pod uwagę niuansów kulturowych. Nie bierze się nawet podstaw. Nawet jeżeli ja pytam na przykład ludzi, którzy prowadzą szkolenia ze sprzedaży, mówię: powiedz mi, czym się różni sprzedawca od klienta, i mają z tym problem. Więc po prostu my mówimy formułki, a ja uwielbiam się zastanowić nad głębszym sensem formułki. Właśnie dlatego, że jestem zarośnięty, to też jestem trochę zbuntowany. Zaraz, czy na pewno tak jest? Czyli żebym mógł się z czymś zgodzić, muszę sam to zweryfikować. Notabene dla zarośniętych autorytet nie jest ten, który ma tytuł na przykład doktora czy profesora, tylko ja muszę sam osobiście sprawdzić, czy on mi imponuje, czy on ma wartość, którą mogę uznać za godną szacunku. A tytuł jest tą rzeczą drugorzędną. Tak jest. Więc wygląd, powiem tak, fajnie jest się nauczyć, tylko to jest taka technika, która na przykład może pomóc, kiedy na przykład chcemy to sobie też coś poprawić. Czyli na przykład zwróćcie Państwo uwagę, inaczej się zachowujemy w dżinsach, a inaczej w garniturze. Czyli właśnie jak wpływa ubiór. Na przykład w garniturze jesteśmy tacy bardziej zrównoważeni. W dżinsach albo w dresie jesteśmy bardziej swobodni. To jest tak jak w pisaniu. Jak piszę do urzędu, to usztywniam pismo. Jak piszę sobie notatkę, to ona jest taka bardziej rozluźniona. Po prostu popatrzmy na to, że jesteśmy zanurzeni w takiej przestrzeni, która na nas wpływa i my wpływamy na nią. I to jest taka cały czas rozmowa ze światem zewnętrznym. Nawet jest ten kontekst kulturowy, że ktoś kończy pracę w piątek czy w sobotę po południu i ten garnitur czy marynarkę zrzuca, zakłada dres, idzie na mecz jako kibic i się zachowuje totalnie inaczej. Pięknie, ale to jest piękna opowieść intelektualisty i człowieka trochę bardziej z korporacji, bo teraz wyobraźmy sobie, a z kolei co mówi robotnik? Nareszcie zrzucam te ciuchy i mogę pójść do kościoła albo na wystawę w garniturze. Odświętnie. Tak. Zastanawiam się, co jest ze mną nie tak, bo widzisz, ja nawet śpię pod kołnierzykiem. Nie? Znaczy jest... Lubię po prostu. Ja powiem tak, dla mnie jest to na pewno, ja nie jestem psychoanalitykiem, nie jestem terapeutą, ale ta potrzeba kontroli pancerza z czegoś wynika. Zwykle jest tak, może w Twoim wypadku tak nie być, ale najczęściej jest tak, że poczuliśmy się tak skrzywdzeni, żeśmy się mocniej otorbili. Czyli chcemy być bardziej wytrzymali na naciski zewnętrzne, bo to jest element zewnętrzny. Czyli w piśmie to będzie pismo arkadowe. Ja to podaję często przykład, wyobraźmy sobie surowe jajko. To są 2 arkady. Jak próbujemy zgnieść surowe jajko w najwęższych miejscach, ścisnąć, nie uda nam się, mimo że skorupka jest tak słaba. Ale piskle od środka rozbije bez problemu. Ponieważ dla arkadowców, a pewnie do takich jesteś, takie pewnie też masz pismo, zagrożenie zewnętrzne nie istnieje, bo są odporni na stres z zewnątrz. Nikt tego nie zobaczy. Twoim zagrożeniem jest Twoje wnętrze, ponieważ wrażliwość i tłumienie może mieć jakieś tam konsekwencje, no bo jednak to jest walka ze sobą bardziej niż ze światem. Ze światem ty sobie radzisz. Ty pięknie zawsze będziesz uśmiechnięty, zadowolony, nikt nie pozna. Spływa. Twoim zagrożeniem będzie środek. Czyli ty sam wobec samego siebie. Ale może tu akurat jest inaczej. Podaję wam jak jest najczęściej. Nie? Nie, no to jest bardzo ciekawe.
I dlatego też, bo zahaczyliśmy o temat zespołów, zarządzania nimi, i tu na chwilę chciałbym do niego wrócić, dlatego że też masz świetne w tym doświadczenia i chcielibyśmy z tego skorzystać. Jak zarządzać takim zespołem, ale bardziej jak motywować ten zespół pozafinansowo? Bo to jest też wyzwanie, szczególnie w dzisiejszym, myślę, świecie. Znaczy, powiem tak, najpierw trzeba zrozumieć, czym się różni zespół od grupy pracowniczej. Grupa pracownicza to jest taka grupa, która jest do jakiegoś zadania przypisana, nazywamy to zespołem. To nie jest zespół. To jest dla mnie, nasi piłkarze, reprezentacja najczęściej to jest grupa pracownicza. Zgadzam się. Zespół, ja pamiętam czasy, kiedy mówiło się o tym, że wszyscy świetnie grają, a Niemcy jak zwykle wygrywają. Nie było żadnych wybitnych nazwisk. Był super zespół. I tym się różni zespół od grupy pracowniczej. Co jest tak naprawdę kłopotem, jeżeli chodzi o budowanie zespołu, a zdarzyło mi się parę razy stworzyć mistrzowskie zespoły, które były najlepsze na przykład w swojej korporacji. Podpisanie kontraktu, ustalenie zasad z takim grupą pracowniczą, która chce być zespołem, to najpierw jest przez język korzyści. Czyli to nie menadżer ma mieć korzyść, to nie firma ma mieć korzyść, tylko zespół. Firma i menadżer przy okazji. Chodzi o to, że musimy zbudować system, w którym pokazujemy korzyści dla pracowników z budowy zespołu. No i z tym jest często niestety problem, bo my narzucamy, co być powinno i tak dalej, my nie rozmawiamy. Mówiliśmy wcześniej o szacunku. Jak ja rozmawiam z grupami pracowniczymi, czy chcą być zespołem, to pokazuję im, dlaczego warto i dlaczego im się opłaca. Bo jaka jest zasada? Czemu na przykład w grupach jest pilnowanie mój kawałek podłogi, nie dam i nie przyjmę? Czemu jest tak, że obmawiamy siebie, plotkujemy, dokuczamy sobie nawzajem? Ja to podaję jako przykład staruszkę, która patrzy przez okno. Dlaczego ona cały czas patrzy na ulicę przez okno? No właśnie. No. Bo tam jest ciekawiej niż W domu. gdzie jest w domu. Tu się coś dzieje. Więc jeżeli nie mamy odpowiednich wyzwań zewnętrznych, nie dzieje się w organizacji, to zaczynamy sami siebie pożerać jakby, sami siebie niszczyć. To jest proste. Jeżeli organizacja nie ma dostatecznie dużego celu, tak? Jeżeli nie ma odpowiedniej inspiracji zewnętrznej, no to zaczynamy szukać sobie inspiracji wewnątrz. Patrzcie, jakie Z braku innych zajęć. Tak, no bo my potrzebujemy ciągle podniet, my potrzebujemy ciągle, żeby się coś działo. Każdy na swoim poziomie, ale musi się coś dziać. Więc jeżeli nie ma, to sobie sami wyszukamy. To nawet coś podobnego mówił jeden z naszych gości, Marcin Wąsik, który mówi na przykładzie małżeństw czy związków, jak się już nic nie dzieje, to się para zaczyna kłócić, żeby zachować jakąś dynamikę, żeby się coś działo. I dokładnie jest to samo w organizacjach. Więc zespół musi mieć zewnętrzne wyzwanie, które się wszystkim będzie opłacało. Jak do niego dojść w takim razie, powiedz? Czy może jakieś takie gotowe narzędzia, Ustawić cel. które mógłby Musi być X. ustawiony cel i przyznam się, że największym kłopotem jest zbudowanie celu, który będzie się opłacał wszystkim. Ja pamiętam, kiedyś byłem w jednej z organizacji francuskiej dużej korporacji, nie będę wymieniał nazw, bo to może... Oni robili, to była fabryka 1200 osób, francuskiej firmy i przyznam się, że mi trochę smutno było, jak ich odwiedziłem, bo taki był marazm właśnie, no mieli ze mną zrobić szkolenie z budowania zespołu, nie, chyba z komunikacji. A ja tak, bo ja lubię też w trakcie zmieniać, ja mówię, wiecie co, wydaje mi się, że może czas, żebyście byli najlepszą fabryką w całej korporacji, co wy na to? Mówią, Ruszyło? oszołom jesteś. Nie, no, wszędzie, gdzie wchodzę, pytam, co wam szkodzi być najlepszymi na świecie, to patrzą na mnie jak na wariata. Zresztą dyrektor później, jak żeśmy się spotkali przy lunchu już parę miesięcy później, mówi, Darek, zadzwoń do mnie. Ale po co? Przecież siedzimy. Zadzwoń, chcę ci coś pokazać. Dzwonię i on pokazuje, co się wyświetla. Szaman. Po prostu mówi, wiesz, my żeśmy cię na początku traktowali jak wariata. Bo mówisz, co wam szkodzi być najlepsi na świecie? Ale ja jestem racjonalnym wariatem. Mówię tak, jeżeli chodzi o produkcję, są większe fabryki. Są. Jeżeli chodzi o ilość zatrudnienia, są większe. Są. Jeżeli chodzi o
Właściwie wszystkie elementy, które oni robili, i tak byli lepsi od nich. Ja mówię, ale wiecie co? Wydaje mi się, że macie coś, czego nikt nie ma, żadna fabryka w całej korporacji. Bo jesteście jedyną fabryką w Polsce. Oni jaką? Innowacyjność, pomysłowość. My Polacy z tego słyniemy. No, popatrzcie, jeżeli każdy z was, każdy z działów po jednym da pomyśle w ciągu roku, to już jesteście najbardziej innowacyjną fabryką na świecie. No, ja mówię, wiecie co, to umówmy się, że piszecie do centrali, do zarządu, do najwyższego prezesa, że powiecie, że chcecie być najlepszą fabryką na świecie w dziedzinie innowacji. Mówi, ale jak to? Normalnie, bo Polak to jest zastaw się, ale postaw A się. wóz drzymały, nie ma problemu. Chodzi o to, że my uwielbiamy udowadniać. Ja mówię, co by na to? Po jednym pomyśle każdy dział nie wymyśli? No jeden w roku możemy coś tam zrzucić się. Okej, jesteśmy umówieni. Wiecie jak... I słuchajcie, oni napisali ten list, ubrali się odświętnie, zrobili zdjęcia, wysłali do centrali. Ja mówię, bo popatrzcie, centrala teraz będzie robiła wszystko, żeby wam pomóc. Bo dla nich marketingowo to jest genialny ruch. Oczywiście, żeśmy się jeszcze ze 2-3 razy spotkali i potem na koniec roku, słuchajcie, minął rok i przysłali mi maila, w którym informują, że ta wielka międzynarodowa, potężna organizacja informuje, że ten zakład jest najlepszy na świecie w dziedzinie innowacji i chcieliby, żeby inne zakłady uczyły się od tej fabryki, jak to się robi. A przy okazji oczywiście zaoszczędzili kilkadziesiąt milionów euro. Nie? W kontekście tej polskiej pomysłowości nawet, to też mieliśmy jednego z pierwszych gości, człowieka, który był członkiem 5 lat temu, pamiętamy, Polskiego Związku Przeciągania Liny, żeby móc chodzić na siłownię, na basen. Było tam 4000 członków i nikt w Europie tego nie zrobił, tylko w Polsce. Znaczy, ja powiem tak, Fenomen. trochę mam żal do naszych pewnych narodowych cech. Na przykład jesteśmy niesamowicie pomysłowi, bo musieliśmy przetrwać. Ale jesteśmy jednak, nawet powiedziałbym, nie zazdrośni, bo ja nie mam nic przeciwko, tylko zawistni. Jeżeli na przykład ja wymyślę mi jakąś koncepcję, to raczej jest irytacja, jak ktoś śmiał wymyśleć. Natomiast jeżeli to będzie anglojęzyczne nazwisko się pojawia, to my już szanujemy. Przyznam się, że trochę tego nie rozumiem, bo powinniśmy siebie wspierać. Anglosasi się wspierają, Chińczycy się wspierają, Hindusi. Słuchajcie, Szkoci się genialnie wspierają. Właściwie nacje starają się wspierać siebie nawzajem, a my mamy z tym duży problem. I przyznam się, że my cały czas jednak tak indywidualiści, cały czas musimy starać się sami. Dlatego jeżeli jest związek, który ma 4000, to jest cudownie i fajnie, że chociaż udaje się robić czasami takie grupy, tylko one najczęściej wychodzą w sportach. Popatrzcie, jak mamy kibiców siatkarzy. Popatrzcie, jak są cierpliwi kibice piłkarzy, którzy nadal wierzą, że kiedyś Polska świetnie zagra. Ja pamiętam czasy, kiedy rzeczywiście byliśmy najlepszym zespołem na świecie, Orły Górskiego, bo jestem z tych lat, kiedy wymiatało ulicę. I pamiętam, jak nam zabrali mistrzostwo Niemcy, każąc grać w piłkę wodną, a nie nożną. Nie, to nie było, że w deszczu. Tam były po prostu potężne ilości wody, to były kałuże, a naszą siłą było przerzucanie piłki. To była w ogóle zmiana gry. Zrobili nam piłkę wodną. Oszukali nas po prostu. I zneutralizowali nasze atuty. Tak, znaczy okradli nas z tytułu, mimo żeśmy wtedy grali z najlepszymi na świecie i ogrywaliśmy. Ale to tylko świadczy o umiejętnościach Niemców swoją drogą, bo ja nie mam pretensji, że oni to potrafili umiejętnie zrobić. Ja cały czas nie mam pretensji do kogoś, że jest od nas lepszy. Ja mówię, niech to będzie dla nas inspiracją, żeby ich przegonić. To mam jeszcze takie pytanie w kontekście właśnie przeganiania i przeganiania testów 360 innym testem, zwanym też IQ, który wymyśliłeś, Intelligent Question. Co to jest? Znaczy IQ for Business jest pewną koncepcją, nad którą pracowałem w sumie 15 lat. Bo jak rozmawiałem z HR-ami, a przecież kilkadziesiąt lat głównie doradzam, pomagam w organizacjach i najczęściej mam rozmowy z kadrą zarządzającą i z HR-ami, gdzie mają olbrzymią ilość danych, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. Na przykład typowa 360, słuchajcie, to jest test, który wymaga wielu godzin, żeby go wypełnić. Daje olbrzymią ilość informacji, z których nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Ja jako człowiek, który jestem fanem inteligentnego lenistwa i to polecam wszystkim,
Inteligentne lenistwo polega na tym, że maksymalnie dużo zrobić, maksymalnie dużo zarobić, maksymalnie mało się narobić. Tylko te 3 punkty. Bardzo dobre. To Więc- będzie idealna rolka, naprawdę. Że liczy się nie tylko zarobione pieniądze i zaoszczędzona energia. Ja bym nie mówił o oszczędności energii, tylko raczej o możliwości posiadania zasobów na coś innego. Bo dla mnie zaoszczędzona energia to są kolejne możliwości. Ale jeżeli nie musisz robić albo masz robić po prostu głupio, to po co masz to robić? Więc wracając do IQ. W IQ po prostu jest to test jednego pytania. Zadajemy pytanie wszystkim, jedno pytanie, które jest oskalowane od 1 do 5 odnośnie komunikacji i stworzyłem system pierwszego na świecie mapowania procesu komunikacji w organizacji. Ostatnio jak miałem dla takiej gazety wywiad, zresztą było miło, bo redaktor naczelny polecał to wszędzie, tytuł jest czy wiesz, gdzie śmierdzi w twojej organizacji? Chwytliwe. IQ for Business tak naprawdę bada wąskie gardła, bada, gdzie są największe napięcia, największe zagrożenia. Czyli na podstawie jednego pytania powiem, gdzie istnieje szansa, że jest mobbing, gdzie istnieje szansa, że jest zagrożenie, że ludzie chcą odejść z pracy, gdzie są największe napięcia i uwaga, nie mam o to pretensji do ludzi. Ja jestem psychologiem jednak z powołania, mam nadzieję, i mówię tak, dlaczego są napięcia? Zakładam, że ludzie o różnych osobowościach i tak chcą się dogadać. Wy jesteście różnymi osobowościami, się dogadujecie. Kiedy są napięcia w organizacji? Kiedy niewłaściwie są zastosowane, są niewłaściwe procedury, niewłaściwe standardy. Czyli walczymy o wspólne dobro, ja chcę i ty chcesz, czyli nie jest ustalone, o co chodzi, tak? A zarazem może być ja tego nie chcę, a on mówi ja też tego nie chcę. Czyli coś, co ja tego nie chcę, mówię, niech oni to robią, a on mówią, nie, niech oni to robią. I to są najczęstsze konflikty. Oznacza to, że gdzieś coś jest źle rozpisane, źle policzone, niewłaściwie i z tego są największe straty. Bo wyobraźmy sobie, że Wojtku, my współpracujemy razem i ja cię nie lubię. Ty mówisz, słuchaj, wyślij maila, bo potrzebuję zamówienie. Ja mówię, jasne, ale będziesz na ostatnim miejscu, bo najpierw rozsyłę wszystkie inne, które będą dla mnie milsze, bo jestem pracownikiem najemnym. Ja nie myślę w kategoriach wartości organizacji. Ja myślę, a ty będziesz na końcu. I możliwe, że to położy na przykład kontrakt na parę milionów. Pytanie, czy warto badać i mapować proces komunikacyjny. Odpowiedź jest prosta. No. A to trwa maksymalnie 6 minut. Dla każdego pracownika. No to jest kluczowe, co mówisz, tak? Że to jest tylko 6 minut, czyli i pracownicy potencjalnie będą chętniej chcieli to wypełnić, niż siedzieć kilka godzin, bo oni traktują to jako stratę czasu. No I bo uważam, to jest moim zdaniem często strata że czasu. zaangażują się, wiesz, przez te pierwsze ileś tam minut, czy nawet niech to będzie kilkadziesiąt. Nie, 6. No ale no właśnie, a tu masz 6, tak? A tu masz 6, więc dużo łatwiej jest to po prostu... Szokująco proste. Tak, bo ja lubię prostotę. Wojtku, pomyślcie sobie i Tomku, pomyślcie sobie taką sytuację. Dostajecie też cyfrę. Jestem menadżerem. Na przykład kupiłem spółkę. Ten mi mówi, że tu jest źle, ten mi mówi, że tutaj jest źle, a ja tego nie wiem. Bo to, kto ma mocniejszą tubę, decyduje o tym, co uważamy, że jest złe. Ja robię po prostu proste badanie, mapowania i ja naprawdę wiem, co się dzieje. Na liczbach nawet. Mam cyfry, więc jeżeli na przykład po roku powtórzę, to ja już wiem, gdzie się poprawiło, a gdzie nadal jest kiepsko, albo co w pierwszej kolejności trzeba zrobić. Bo w raporcie, który się dostaje, on jest sążnisty, naprawdę tam jest dużo szczegółów. I kto się szykuje na przykład do desantu. Tak. Jak dostaje zarząd raport, to głównie koncentrujemy się na czerwonym, czyli koncentrujemy się na tym, co jest najbardziej zagrażające w tej chwili, co może wywrócić organizację, i na fioletach, bo mam to w kolorach rozpisane, czyli z czego czerpać wzory. Bo przy okazji wiemy, kto jest wybitnym menadżerem, kto naprawdę świetnie się komunikuje, bo to też wychodzi. I to, co mnie na przykład zastanawia czy ciekawi, że jak ktoś odchodzi z firmy czy przechodzi do innej, to bardzo często i organizacje, i otoczenie są bardzo zdziwieni, zaskoczeni,
A on I że to się nie monitoruje spodziewali, znacznie a on wcześniej. dojrzewał do tego pół roku. Na Bo to przykład. się właśnie dojrzewa pół roku. I to się Chodzi o to, dojrzewa. że kilka miesięcy wcześniej ja już wiem, Już co jest się dzieje. pęknięcie. I to widać, bo przy teście jednego pytania mnie interesuje twój odruch, a nie żebyś mi uzasadniał, żebyś cokolwiek pisał. Bo ono jest najbardziej... bo jeżeli zaczynasz pisać, to się uruchamia polityka. Nie powiem, bo się wyda. Nie napiszę, bo to. Przy odruchowym wypełnianiu testu, a ta ankieta nie jest anonimowa, bo to jest też ważne, ja wiem, jakie są połączenia, wiem, co jest i co więcej, na koniec organizacja dostaje wzór raportu, który również idzie do załogi. Czyli załoga też wie, że coś się zdarzyło, coś się dowiadują, że to nie był tylko wysiłek, o którym zapominamy i nic się nie... To jest A często tak jest. Tak. I 6 minut to nie jest okres, w którym się ta racjonalizacja włączy. No, powiem tak, nawet jeżeli się włączy, to się włączy w taki sposób, że moje algorytmy to policzą i powiedzą, a tu była racjonalizacja. A możesz podzielić się, bo w kuluarach też o tym rozmawialiśmy, bo to jest bardzo ciekawe i intuicyjne, uważam, zarządzanie. Czy możesz się podzielić takim przykładem, o którym mówiłeś, że nie za bardzo lubili tego szefa? Że to Znaczy, wychodziło? no, mam przykład, w którym na spotkaniu zarządu, kiedy robiliśmy raport, ja pokazuję, że ten menadżer, akurat on był na tym, jest po prostu zbyt podatny, zbyt delikatny, zbyt słaby, nie zbudował własnego autorytetu, więc próbuje się przypodobać. A on mówi, nieprawda, tu się pomyliłeś, Darku, bo ja po prostu szanuję, ja wiem, że ci ludzie świetnie pracują. Ja mówię, może i nawet bym się z tą zgodził, bo może raz na 1000 się pomylę. Może moje algorytmy nie są jeszcze dosyć dobrze zbudowane, tylko jak byś wytłumaczył to, że twoi podwładni wystawili ci ocenę poniżej średniej? Ciekawszym myślę, że przykładem jest, jak jedna z dyrektorek HR mówi, Darek, ja wszystko rozumiem, ale jak na podstawie tego jednego pytania jesteś w stanie określić, że trzeba sprawdzić raporty menadżera, bo może się mijają z prawdą? Ja mówię, to jest proste. Jeżeli zauważę, że na przykład ocenia powyżej średniej swoich szefów w stosunku do innych i tak dalej, bo to jest dla organizacji każdej specyfika, to wiem, że on chce się niejako w cudzysłowie przymilić do swoich podwładnych. Jeżeli tak, to ja nie mówię, że na pewno, ale sprawdź, czy w raportach też nie ukrywa rzeczy dla siebie niewygodnych. Po prostu to jest... I że ta korelacja może zajść. Tak, poza tym jeszcze w ramach tego badania na przykład działy HR jeszcze dodatkowo przy badaniu dostają ode mnie kurs, jak rozmawiać z pracownikami, żeby wydobyć informacje w sposób taki delikatny, żeby pracownik był zadowolony, że powie, co on naprawdę myśli. No bo tu będzie pokazane, że jest albo to, albo to, albo to. Nie więcej niż 3 punkty, zwykle są 2 albo 3 punkty, które trzeba sprawdzić. Ale warto potem pójść i się dowiedzieć, co jest naprawdę. Co prawda można zrobić jeszcze inne badanie, takie sfokusowane dokładniej, czyli na przykład my jeszcze proponujemy, jeżeli wyjdą na czerwony i chcecie wiedzieć dokładnie, a to jest duża organizacja, to wtedy wysyłamy jeszcze kolejną ankietę 3 pytań. Ale tych, które są ustalane z zarządem, czyli oni chcą coś sprawdzić. Czyli może być na przykład dokładne, czy uważasz, że jesteś mobowany, etc. To proste to może być, albo w jakiej skali, albo na zasadzie tak nie. Natomiast równie dobrze HR może pójść do tych na czerwono i powiedzieć, nie wiem, Wojtku, zależy mi na twojej przyszłości, na tym, żebyś się czuł dobrze. I jak wydałeś taką ocenę, co było twoim na przykład głównym powodem twojego niezadowolenia? Jeżeli fajnie to dobrze przedstawimy, a działy HR wtedy ja szkolę, online, tu nie trzeba się spotykać, ale jednak to musi potrwać, czyli dostają wzór, technikę, sposoby zadawania pytań, wyciągania informacji, to też jest, myślę, że korzyść dla HR-ów, bo dostają narzędzie, oczywiście dostaną i certyfikaty, etc. Powiem tak, wydaje mi się, że badanie płynności komunikacji, mapowanie procesu komunikacyjnego, jego jakości jest przyszłością, bo mamy mapowanie procesów produkcyjnych, ale na to się nakłada czynnik ludzki. I ten czynnik ludzki jest ważny. No właśnie, jak nie najważniejszy, nie?
A w takim razie jak można trafić na taki kurs? Czy możemy jakiś link wskazać, żebyśmy Ja mieli mogę, możemy umówić się na link odnośnie IQ for Business, natomiast kurs to jest dla tych, którzy podejmą współpracę odnośnie badania, bo to już jest całe narzędzie gotowe, z zaświadczeniami, certyfikatami, ale również z informacjami do załogi, informacjami do zarządu, po to trzeba było po prostu dobrze przygotować. Czy Chodzi możemy mi o to, wskazać... żeby właśnie widzowie mogli sobie Dokładnie, być tylko chciałbym, zainteresowani. żebyśmy też wskazali jasno, dla kogo to jest, dla kogo ta usługa Dla i produkt CEO, jest. dla, tak naprawdę najbardziej dla tych, którym w interesie jest mieć dochód w organizacji, czyli dla zarządów i dla właścicieli firm. Czy to muszą być duże firmy, czy największe korporacje, czy Powiem od tak, jakiego przynajmniej pułapu? powinno być na poziomie 70-80 osób, bo wtedy wychodzi fajna statystyka. Bo tak to będą tylko trendy. Ja mogę powiedzieć o trendach. No na tym mi zależy właśnie, żebyśmy dali konkret i ktoś, kto nas słucha, czy jest tym zainteresowany, Jasne. to żeby wiedział, czy to jest produkt czy usługa dla niego. Jeżeli mówimy do potencjalnych zainteresowanych, to tylko chciałem powiedzieć, że to badanie jest tanie. To jest po pierwsze, a po drugie jest to, ja lubię wymyślać coś i słuchajcie, mamy kolejny produkt innowacyjny na skalę światową. Moim celem jest 80% korporacji będzie z tego korzystało, który jest produktem polskim, więc zapraszam, uważam, że warto, jest to naprawdę coś niezwykłego. Nie wiem, czy mi wypada podawać przykłady organizacji, ale uwierzcie mi, że dla korporacji, to oni mówią, Darek, szczęka opada, że aż tak uszczegółowi. Notabene dyrektor, którego też tam skrytykowałem, mówi, wiesz co, nareszcie dostałem informację na klatę, którą rozumiem, tylko no, nie każdy jest tak otwarty, ale mówi, fajnie, że mi to napisałeś, bo ja wiem, co trzeba poprawić u siebie. Bo to nie jest krytykanstwo. To jest informacja też dla nas, na co warto zwrócić uwagę i każdy z menadżerów może dostać informację o sobie. Tak? Jeszcze w kontekście właśnie tego celu, który tę organizację spaja i jest odpowiednio duży, jest jakoś dopasowany, to mi się przypomina nawet historia PayPal, firmy, która wymyśliła jako pierwsza płatności elektroniczne, płatności online. Tak. I tam się okazało, że i po pierwsze wszyscy założyciele mieli jakiegoś tam Aspergera i wszyscy stwierdzili, że celem organizacji jest zaoranie tradycyjnych banków i mieli chyba też taką zasadę, obsesję, żeby nikomu o tym nie mówić i pracowali w tajemnicy rok, 2, 3 i te płatności stworzyli, przy czym okazało się, że no, potem i powstał YouTube, i LinkedIn, i cała rzesza w ogóle ogromnych firm, ale zaczęło się od takiej małej, dziwacznej firemki, której wszyscy i byli totalnie skupieni na celu i totalnie mieli wielkiego wroga. Z którym Tomku, ostatecznie ja chyba wygrali. na początku lat 2000 wymyśliłem sobie portal, w którym będzie można się komunikować online. W ogóle czegoś takiego nie było. Nawet wymyśliłem, bo rozmawiałem z takim moim innikiem Darkiem, który miał średniej wielkości firmę informatyczną, czyli chyba 200 czy 300 informatyków wtedy. I on w to wszedł i powiedział, OK, robimy, że będziemy rozmawiali, że będziemy robili telekonferencje, że będzie można się umawiać na przykład, dajmy na to, do lekarza, do wróżki, do psychologa. Jak ktoś będzie chciał, to jeżeli zapłaci, bo jest kalendarz, jeżeli zapłaci, dopiero wtedy się pojawia, że jest już zarejestrowany, bo z płatnościami wtedy. Mieliśmy gotowy produkt. Nie wyszedł z kilku powodów, ale jednym z powodów było to, że cena opłat internetowych była potężna. Po prostu okazało się, że Ameryka dawała za darmo, już potem na przykład ten przesył był tani, a u nas nadal straszliwie drogi i dlatego nie wyszło. I na przykład to nie chodzi o to, że Amerykanie mają większą pomysłowość. Oni mają większy dostęp do niektórych technologii, do których my dopiero jesteśmy w drudzy, albo trzeci w kolejce. No dźwignie mają niesamowite. Więc technologicznie ja ich nie dogonię, ale koncepcyjnie, na przykład IQ, albo bo co jakiś czas wymyślamy sobie, każdy z nas może wymyślić nowe rozwiązanie koncepcyjne, to tutaj możemy rzeczywiście powalczyć nawet z Amerykanami. Zresztą nawet ten PayPal to stworzyło 6 ludzi, między innymi Elon Musk, Luke Nosek, czyli emigrant z Polski, z Warszawy, jeszcze chyba inny programista z Kijowa, więc ta Europa Wschodnia. Bo naprawdę mamy, powiem tak,
Jak ja rozmawiam od kilkudziesięciu, wystarczy tylko uruchomić, bo nam się trochę wmawia takie poczucie gorszości. Dlatego nie promujemy własnych firm. Mi zawsze było przykro, jak byłem młodym chłopakiem, że jak niemieckie to było dobre i Niemcy kupowali tylko swoje produkty, zwróćcie uwagę, a my żeśmy kupowali tylko zachodnie, bo Tylko polskie nie zagraniczne. może być dobre. Tak. To nie jest, to nie buduje naszej gospodarki i naszej przewagi. Więc trochę takiego patriotyzmu gospodarczego by nam się przydało. Tak, to jest moje przekonanie, ponieważ tu nie chodzi o to, że kapitał nie ma narodowości, bo żeśmy się przekonali w 2008 roku, że jednak ma. Wiesz co, ja bym chciał jeszcze wrócić, bo dotknąłeś tematu HR-ów i szkoleń dla nich. Myślę, że część HR-ów mierzy się z ciężkim kalibrem, mianowicie restrukturyzacją lub upadłością w ogóle przedsiębiorstw i to bardzo dużych, ale nie tylko. I w jaki sposób lider, w jaki sposób ludzie, którzy mają przekazać tą ciężką sytuację pracownikom, jak to komunikować? Ja wprost i szczerze. Znaczy mamy tutaj dwie rzeczy. Na przykład jeżeli mówimy IQ, to powiem tak, zanim jakąkolwiek zrobimy zmianę, powinniśmy zrobić sobie mapowanie, żeby wiedzieć, co jest grane. I powiem, że ostatnio Musk ładnie na LinkedInie napisał, że najpierw wycinasz to, co zbędne, a nie zaczynasz od zrobienia zmiany, bo potem cię żałował, bo okaże, że to w ogóle nie o to chodziło. I będziesz musiał się ze wszystkiego wycofywać. Ale najpierw trzeba mapować, czyli trzeba wiedzieć, co mamy, jakie mamy siły, środki, jakie zasoby, jakie możliwości. Gdzie są napięcia, gdzie nie ma napięcia. Potem wycinamy to, co jest zbędne i poprawiamy to, co trzeba poprawić. Dopiero potem wprowadzamy innowacje. Ale cięcia też powinny być na racjonalnych zasadach. A żeby były na racjonalnych zasadach, to muszę wiedzieć naprawdę, co się dzieje. Tak. I tego nam brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o samych menadżerów, to powiem tak, co zauważyłem? Szczerość jest najlepszym narzędziem. Tylko szczerość oparta na szacunku. Ja pamiętam, a uczestniczyłem też w zwolnieniach grupowych, szkoliłem na przykład naszą, nie miałem nie mówić, ale dużą korporację. Był kiedyś moment, w którym były duże zwolnienia grupowe. Więc najpierw szkoliłem dyrektorów centrali, jak mają zwalniać ludzi, potem w terenie, jak zwalniać mają ludzi. I cała sprawa polega na tym, że kiedy wypowiadamy umowę, kiedy zwalniamy ludzi, albo kiedy mówimy czas na zmianę, to również po pierwsze z szacunkiem informujemy, że jest taka sytuacja, że mamy nadzieję, że kiedyś to się zmieni i że będziemy mogli znowu zaprosić do współpracy, bo istnieje taka szansa. I pamiętajcie, że również może się to skończyć tak, że ja na przykład wam podziękuję, ale za chwilę mnie też podziękuję. Tylko po prostu nawet rozstawanie się z organizacją polega na tym, że trzeba to zrobić z klasą. Takie momenty się pamięta. Tak. Szczerość jest... W ogóle nie palimy mostów, nie pokazujemy ani swojej irytacji, ani nie pokazujemy lekceważenia. Powiem tak, tylko ja często mówię studentom na zarządzaniu, pamiętajcie, że agresja najczęściej jest wynikiem lęku. Bo dla mnie lekceważenie, pokazywanie swojej wyższości jest ze strachu. Bo jestem fanem takiego przysłowia chińskiego, góra nie udowadnia, że jest górą. Ona nią jest. Ktoś, kto się czuje silny, nie potrzebuje podkreślać swojej siły. Pinczerki też bardzo głośno szczekają. No tak, im mniejszy pies, tym... No, ja to bardziej też podaję agresywny. przykład, tak, że idzie owczarek i mija się z pinczerem. Który pierwszy zacznie szczekać? Małym. Więc jeżeli czujecie w sobie agresję i złość, to warto zrobić sobie autoanalizę, o co tu chodzi. Kiedyś oglądałem taki film Barei, którego nie pamiętam tytułu, ale co jakiś czas się pojawiał taki człowiek zapluty, zapity, taki z petem, taki trochę jak chór grecki w dawnych tragediach. I on coś, ale o co chodzi? Słuchajcie, to jest kluczowe pytanie. Zadajmy sobie pytanie, jeżeli coś robisz, to po co to robisz i co jest twoim celem? Cały czas pytam na coachingach, na spotkaniach z menadżerami, pytam, czy wiesz, co chcesz? Czy na pewno to jest to, co ty chcesz? Bo mamy z tym problem i najczęściej są to ogólniki. Chcę być szczęśliwy, chcę być bogaty,
Tylko ludzie opowiadają... Niemierzalne. Tak, a zawsze powinna być miara. Bo wtedy nasza podświadomość się uruchamia. To w takim razie jak budować swój wizerunek jako lidera, może nie pod kątem takim PR-owym, a pod kątem takiej umiejętności chyba przewodzenia. Czy jest to rzecz wrodzona, czy można ją trenować? Można ją trenować, można ją trenować. Tu żeśmy na przykład mówili o liku i o mowie ciała. Jeżeli nabieramy postawy mocy, stajemy się człowiekiem mocniejszym. To znaczy zaczynamy uruchamiać trochę inne pokłady naszego działania, naszego umysłu. Możemy sobie dodać wartości po prostu, która wpływa na nasze poczucie. Bo poczucie jest ważne. Tylko jedna ważna rzecz. Po co budujemy swoje poczucie mocy? Jeżeli to tylko po to, żeby podnieść swoje ego, to jest teatr. To jest słabe. Natomiast jeżeli widzimy w tym większą wartość, czyli tak jak żeśmy mówili w organizacjach, jeżeli na zewnątrz jest fajniejsze wyzwanie niż wewnątrz, to się skoncentrujemy na rozwoju zewnętrznym. Z nami jest trochę podobnie, z nami osobiście, nie tylko w związkach, nie tylko w organizacjach, ale z nami. Jeżeli nic się nie dzieje, to zaczynamy sobie dokuczać. Ale jeżeli mamy odpowiednio ciekawą wizję, co chcemy osiągnąć, co chcemy zrobić, to nam się uruchamiają zupełnie inne potencjały. Więc jeżeli ktoś chroni swojego i mówi, jak mam zrobić, żeby wszyscy mnie słuchali, to jest, przepraszam, dla mnie to jest takie tresowanie Dziecinne. małpy. Nie, po prostu, bo to jest bezrefleksyjne, tylko mamy robić odruchy. Ale jeżeli mam głębszy sens swojego myślenia, dlaczego chcę to zrobić, to wtedy jest to źródło siły, bo często mamy słabszy dzień, nam się nie chce, albo mówimy, albo po co to wszystko. Ale jeżeli mamy odpowiednią kotwicę emocjonalną, odpowiednią wizję, na przykład przypuśćmy, chciałbym to zrobić, żeby mój syn był dzielnym, świetnie przygotowanym do życia na przykład człowiekiem. To teraz, a wiemy, że dzieci uczą się przez podglądanie, więc wyobraźmy sobie, że taki tata wraca i nie narzeka na pracę, tylko mówi, osiągnąłem to i to, zbudowałem to i to, ale zarazem idąc do pracy mówi, czy mój syn z dumą by patrzył na to, jak ja to robię. Chodzi o to, że to źródło siły trzeba sobie znaleźć odpowiednio mocne. Ma pracować w środku. Tak, ponieważ uczenie się na zasadzie tresury, w której chcę, bo chcę, dla mnie jest słabe. Ja w ogóle jak prowadzę szkolenia, to zaczynam zresztą pamiętasz Wojtku, od głębokich podstaw. Bardzo. Chodzi o to, że jeżeli nie zbudujemy sobie siły wewnętrznej, tylko zbudujemy taką maskę, to zawsze będzie słabe i zawsze można to ośmieszyć. Mnie nie interesuje zmiana pozorna. Mnie interesuje zmiana oparta na sensie, poczuciu sensu i poczuciu wartości, które my w sobie mamy. To mi się przypomina ktoś, co psychologiem nie był, był sportowcem Arnold Schwarzenegger, który z psychiką pracował zaskakująco mocno. Na tyle, że chyba tam 6 czy 7 razy mistrzem świata kulturystów z rzędu i opowiadał, no bo to najsilniejsi, tacy Tak. najbardziej wyżyłowani na świecie sportowcy, więc opowiadał to w swoim pamiętniku, w swojej książce, że no też miał obawy, tremę i nie wiedział, czy wygra, a chciał wygrać, to mówi po prostu, pisał list do rodziców, którzy mieszkali w Austrii, kochani, jestem już po zawodach, wygrałem, i wysyłał dzień przed. I już na scenie dopasowywał to i wygrywał. Bo miał motywację. Było Ale ja podam inną motywację Schwarzeneggera. On w momencie stwierdzał tak, kiedy wyciskałem te ciężary na granicy możliwości, byłem uśmiechnięty. I moi koledzy się dziwili, czemu ja się uśmiecham. A ja już myślałem o tym, że to znowu mnie przybliża do mistrza świata. Chodzi o to, że jeżeli nie masz odpowiedniej głębokiej motywacji, to jest tylko zgrywa. On chciał być mistrzem świata i został. On chciał być wybitnym aktorem. Nie wiem, czy wybitnym, a na pewno znanym na całym świecie. Został, mimo swojego akcentu. On nie mógł być prezydentem, ale gubernatorem został. No, powiem tak, jeżeli mamy przedstawiać człowieka, którym się spełniły marzenia i sny o potędze, to on jest świetnym przykładem. On po prostu, jak sobie ustalił, to on to robił, ale miał silną motywację.
Zawsze. I Wiesz co, zawsze ale- tą swoją karierę nawet projektował. Tak, znaczy, wiecie co, ja tak jak sobie rozmawiamy, to od razu myślę o tym, że chyba kluczem jest mieć marzenie i zrozumieć siebie i mieć ten cel. Bo chyba każdy z nas jakieś marzenie w swoim życiu spełnił. No ja tak, myślę, że wy też, tyle ile się Powiem znamy. nawet więcej. Zwykle jest tak, że wszystkie marzenia, zasada 81% mówi, że albo prawie ci się udało, albo ci się udało. To znaczy na pewno większość tego, co chciałeś, na pewno uzyskałeś. Każdy na swoim poziomie, który sobie wymyślił. Każdy z nas. To nie jest niezwykłe. No właśnie. To jest norma. Bo to to jest chodzi o to, norma. czy ty faktycznie tego chcesz. Jeśli Tak. naprawdę tego chcesz, ty znajdziesz drogę, żeby do tego dojść. i używasz- Ona przesunie się w czasie, ale znajdzie. Tylko wiesz, ja jak rozmawiam, wydaje mi się, że w tych najmłodszych pokoleniach, które weszły na rynek pracy, mają więcej takiego luzu, więcej, może mniej barier, mniej kompleksów i łatwiej mówią o tym, czego chcą i faktycznie to chwytają. Spotykam wiele kolegów starszych ode mnie, młodszych albo rówieśników, którzy mają problem w ogóle z powiedzeniem, o czym marzą, jakie mają marzenie, czego chcesz. chcą. Bo nas nie się mają uczy i hobby. zabrania. No właśnie. Nas się uczy i zabrania nam się marzeń. Niestety, powiedzcie mi, czy znacie jakikolwiek system, któremu zależy na tym, żebyście byli inteligentni, żebyście byli mądrzy? No wiadomo, że nie. No. Żaden system, żaden tego nie chce. Każdemu systemowi zależy na tym, żebyś był sprawnym pracownikiem, sprawnym żołnierzem, Tak wykonującym posłusznym. sprawnym. Jeżeli jest potrzebne posłuszeństwo, to posłusznym. Chodzi o sprawność, sprawczość. Sprawczość korzystną dla organizacji. Czy uczniem, etc. Generalnie uczniowie, którzy się wybijają, są niewygodni w szkołach. No właśnie, będziemy mieli odcinek, czy już mieliśmy. W korporacjach pracownicy, którzy się wybijają, są niewygodni. No to prawda. Natomiast jeżeli potrafisz dzięki swojej mądrości, swojej inteligencji zaproponować korzyść dla organizacji, to ona kupuje i daje ci szansę. Chodzi o to, że nikt nie powie, proszę, zaskocz mnie, ale jak zaskoczysz pozytywnie z korzyścią dla organizacji, mówi, to my cię przyjmujemy. Nawet to jest ciekawe w kontekście chyba sportów zespołowych, o których wspomniałeś, że Robert Lewandowski, ja czytałem wywiady z jego kolegami z reprezentacji, to go tam nie cierpią, nie lubią. Gość, no, czują taką, czy poczucie niższości, jak ma kontuzję, nie występuje, to ci zawodnicy, koledzy zespołu się cieszą. Oni się cieszą, że tego nie mogę zacytować. No Michael Nie ma na Jordan też boisku. lekko nie miał. Jordana Ale- też nienawidzili ale- we własnej drużynie, chociaż Ja kiedyś prowadzi rozmawiałem mistrzostwa. pamiętam, z jakąś koleżanką i ja to wytłumaczyłem w ten sposób. Wyobraź sobie, w lesie są drzewa. One mniej więcej mają jakąś określoną wysokość. I raz na jakiś czas się pojawia wysokie, szczególnie wysokie drzewo. Ale to drzewo, jakbyśmy z jego wysokości patrzyli, to równie wysokie jest dopiero daleko. One nie rosną obok siebie. Generalnie wybitność i wielkość jest skazana na samotność. Jeżeli się wyróżniasz i wybijasz, to zawsze jesteś człowiekiem samotnym, ponieważ inni albo cię nie rozumieją, albo nie chcą zrozumieć, albo ci zazdroszczą, albo są zawistni, ale mają problem z komunikacją z tobą i ty też nie wiesz, czy oni z tobą rozmawiają dlatego, że cię traktują jak partnera, czy chcą się ugrzać przy twoim wielkości. Więc tu jest Nie wiesz mnóstwo dylematów, dlatego generalnie wielkość oznacza samotność, większe osamotnienie. nawet Ilona Muska, któryś z dziennikarzy zapytał, czy dobrze być Elonem Muskiem. I Musk powiedział, że nie polecę nikomu. I się dziennikarze zdziwili, głupio jak to oni. Mówi, no bo im bardziej właśnie wysoko, tym bardziej samotnie. I mówi, i to jest większe obciążenie, odpowiedzialność. I, No, tak. I mówi, człowieku, nie chcesz mieć mojego obciążenia psychicznego, które muszę dźwigać. Ja przyznam się, że wiele osób mówi, chciałbym być bogaty. A ja mówię, czy zastanowiłeś się nad tym? No tak, chciałbym być bogaty. Czyli rozumiem, że zgadzasz się na ochronę swoich dzieci. Zgadzasz się na to, że będziesz miał monitoring i będzie ci jakieś tam jeszcze, będziesz miał dodatkową ochronę. Zgadzasz się na to, że będziesz bał się, czy dzieci jak jadą do szkoły, czy nie porwą ich dla okupu. Ale jak? No normalne. Im większe bogactwo, tym więcej ludzi chce ci to bogactwo zabrać. Chodzi o to, że
My mamy takie nawyki, żeby więcej zagarniać. Proponuję więcej zagarniać w swojej pasji. Natomiast tam, gdzie nie musisz, to po prostu, jeżeli ci wystarcza to, co jest, to się zatrzymaj. Ja raczej pracuję około 6 dni w miesiącu. Bo mnie tyle 6 wystarczy. miesięcy. Tak. Mnie tyle wystarczy. Ale dzięki temu jakość mojej pracy jest nieporównalnie wyższa niż z tym, który codziennie, To bo on jest już to właściwie nie wie, z 6 kim dni na rozmawiał. 100%. Bo ja jestem wtedy na 100%. Czyli mam jakość, ale zarazem ma odpowiedni balans. Ale zarazem te 6 dni to oznacza, że pozostałe dni mogę sobie wymyślić IQ for Business, mogę wymyślić nowe metodyki, nowe sposoby. Ja naprawdę mam szansę cieszyć się tym, na czym mi zależy. Tworzenie nowych rozwiązań, nowych pomysłów, nowych działań, czy nowych sposobów dotarcia. Mam czas na czytanie literatury, która mnie interesuje. Jak można, będąc w kieracie takim chomikiem, który biega w tym kołowrotku, myśleć, że my się przesuwamy? To jest tylko iluzja. Darku, chciałbym zapytać, czy jest coś, co powinniśmy albo zamknąć klamrą, albo podsumować, albo dodać do tego, o czym rozmawialiśmy dzisiaj. O IQ, myślę, powiedzieliśmy najważniejsze rzeczy. Ja bym raczej proponował i za każdym razem, kiedy rozmawiam na szkoleniach, to powiem tak. Najczęściej zaczynam szkolenia od takiego slajdu, w którym jest napisane: jeżeli chcesz coś osiągnąć, szukasz sposobu. Jeśli nie chcesz, szukasz wytłumaczenia. I pytam uczestników, co jest najważniejsze. I oni mówią: sposób, chcesz osiągnąć. Ja mówię: przepraszam, ja miałem więcej czasu, żeby się nad tym zastanowić. Najważniejsze jest tam najkrótsze słowo coś. Chodzi o to, że żeby chcieć osiągnąć, to trzeba coś chcieć osiągnąć. Jeżeli chcesz jakiegoś sposobu, to żeby coś. Ja bym po prostu wszystkich widzów zachęcał, żeby poszukali swojego cosia, swojego sensu. Ponieważ on daje największego kopa do rozwoju i to, co zrobić, żeby być mocniejszym, jeżeli masz swojego cosia, to ty jesteś mocniejszy. Jeżeli masz przekonanie o tym, że widzisz dla siebie wartość i znalazłeś cel, co warto osiągnąć, ale nie na rok, nie na 2, jak najczęściej mają ludzie, nawet nie na 5, tylko co jest dla ciebie ważne w życiu, co chciałbyś tak. Oczywiście a propos różnic między celem a marzeniem. Marzenie jest i fajnie, a potem jak dodamy miarę, to marzenie staje się celem. Czyli po czym poznać naszego cosia. Jak już to masz, to jesteś mistrzem świata. To będziesz Schwarzeneggerem, będziesz Maskiem. Skala zależy tylko od ciebie. Więc ja bym chciał, żeby nasi słuchacze pomyśleli: kurczę, skoro każdy może śnić o potędze, to od dzisiaj buduję swoją potęgę, ale zaczynamy od tego, że szukamy swojego cosia. Jeżeli ktoś chce być nawet, nie wiem, najlepszym szewcem w Polsce i to jest jego pasja, szacun. Tylko określ, co jest tą wartością. Podobno w ogóle takie rzemiosło jest rzeczą najbardziej taką szczęściodajną, takie dłubanie. Ja mam Pisanie, własne ule na rzemiosło. działce, słuchajcie, mam własny warsztat, coś tam przycinam, coś sobie zrobię, ja to zrobię. To jest przyjemne, mi sprawia O frajdę. nowych koncepcjach pszczoły wiedzą pierwsze. Ostatnio czytałem artykuł, że naukowcy zaczęli chipować pszczoły i mają bardzo dużo wyników, w tej chwili nawet nie podglądając ich. Po prostu skanery łapią po prostu... Powiem tak, technologie, które w tej chwili się pojawiają, oczywiście są zagrożeniem, ale zarazem są... Niewiarygodne. Też są fascynujące. Fascynujące, tak. To myślę nawet lepsze słowo. Ja jestem zachwycony, bo to są... na przykład dla mnie, kiedy ja myślę sobie nad różnymi koncepcjami, to na przykład sztuczna inteligencja, która mi rozwija temat, jest genialna, bo jest takim super osobistym asystentem. Tak. Nie uciekajmy od tego, tylko chodzi o to, Wykorzystajmy to. żebyśmy z tego korzystali, a nie żebyśmy oddali władzę, żeby de facto tylko ta druga strona korzystała z nas. Zgadzam się. Zgadzam się. Można w GPT wpisać, tak jak my to zrobiliśmy, co wiesz w czacie o pan Dariuszu Tarczyńskim, wyszły wyniki, a można też to po prostu obejrzeć nasz odcinek, posłuchać i z naszym gościem się skontaktować.
Tak jest. Darku, serdecznie Ci dziękujemy za ten poświęcony czas. To była naprawdę esencja przyjemności, bym powiedział, bo padło dużo fajnych, takich potrzebnych, myślę, naszym widzom, ale również i dla nas. Myślę, że złapie też coś dla córki, która absolutnie patrzy na mnie, jak i córka Tomka patrzy na niego każdego dnia i myślę, że to, o czym też powiedziałeś, niesie wielką wartość. Więc dziękujemy bardzo. Was zapraszamy do komentowania, do zaglądania na Darka. Wszystkie linki i media, które Wam również pokażemy. I zapraszamy Was do kolejnych odcinków. Dzięki, cześć. Dziękuję. Dzięki. Partnerem kanału Wywiadownia Gospodarcza jest Park Tenisowy Olimpia. Internetika. Agencja marketingu internetowego wspierająca firmy kampaniami marketingowymi, które realnie zwiększają sprzedaż towarów i usług. Sprawdź nasze case studies i przekonaj się, co możemy zrobić dla Ciebie.